Na palcach jednej ręki można policzyć albumy o tak wielkim wpływie na norweski black metal. To kamień milowy owiany mrokiem, tajemnicą oraz kultem. Na powstanie tego albumu miały również wpływ wydarzenia pozamuzyczne. A tą płytą są sekretne obrzędy Lorda Szatana, a właściwie Mayhem, The Mysteries Dom Satanas. Zespół został założony w stolicy Norwegii, w Oslo, w 1983 roku. Założycielami byli Euronymous wokal, gitara, Mannheim perkusja, Necrobutcher bas. Inspiracją do nazwy był utwór Venom pod tytułem Venom with Mercy. W tamtym czasie muzycy fascynowali się takimi zespołami jak Slayer, Motorhead, Celtic Frost. W 1986 roku odbywają pierwszy koncert i nagrywają demówkę Pure Fucking Armageddon. W 1987 wydają pierwszy mini-album Death Crash, zaś w 1988 po kilku zmianach składu na mikrofonie gości kontrowersyjny wokalista o ksywie Dead, z którym na wokalu wydają w 1991 koncertówkę Live at Leipzig już po jego samobójczej śmierci i później się przyjęło mówić Dead is Dead. Od 1992 roku trwają prace nad wydaniem debiutu w składzie Euronymous gitara, Blackthorn gitara, teksty, Vikernes bas, Hellhammer perkusja oraz Attila wokal. Jak wiecie, w wyniku nieporozumień między Euronymusem a Vikernesem, ten drugi zabija Euronymousa, co doprowadza do rozwiązania zespołu. 2 lata później zostaje płyta wydana przez Death Like Silence. Dla tych, co nie wiedzą, nazwa wytwórni została zaczerpnięta od kawałka Sodom Death Like Silence, bo jakżeby inaczej. Jest to jeden z nielicznych albumów, a dla mnie tylko ten, który znam, na którym ofiara gra ze swoim mordercą, zaś wokalista śpiewa teksty zmarłego samobójczą śmiercią strzałem w głowę Deada. Teksty do połowy utworów oraz tytuły napisał właśnie Dead, a resztę uformował Blackthorn z notatek zostawionych przez Pelego, czyli rzeczonego Deada. Produkcją i nagrywaniem albumu zajęli się Pytten, Euronymous i Hellhammer. Gitary zostały nagrane bardzo blisko mikrofonów, aby usunąć niepożądane dźwięki. Zaś perkusja została nagrana w Grieghallen w sali koncertowej, aby uzyskać to specyficzne brzmienie i pogłos. Co ciekawe, jak mawiał Faust z Emperor, który był cały czas wtedy w kontakcie z zespołem, powiedział, że brzmienie perkusji było wzorowane na demówce Vadera Morbid Rage. Także jest tutaj również akcent polski. Attila zaproponował Euronymousowi, aby jego głos na płycie zabrzmiał tak złowieszczo i teatralnie. Euronymous zafascynował się tą manierą wokalną, ponieważ była oryginalna i niespotykana w świecie black metalu. On szepcze, skamle, zawodzi, chrypi, wniósł bardzo dużo do muzyki zawartej na tym albumie i za to należy mu się wielki szacunek. W muzyce czuć mrok i ciemność, emanuje z niej to mistyczne zło, a każdy dźwięk zaciemnia światło, przy której słuchamy tej płyty, aż wreszcie doświadczamy muzycznej czerni. Utwór po utworze spadamy w otchłań, z której nie ma już wyjścia. To opętana muzyka. Wokalnie, brzmieniowo, muzycznie. Tu wszystko jest inne niż na innych płytach. Jest to po prostu album wybitny. Posłuchajmy teraz fragmentów tego kultowego wydawnictwa. Na początek pierwszy na płycie Funeral Fog, według mnie najbardziej zapadający w głowę kawałek, do tego stopnia, że gdy idę przez gęstą mgłę, zawsze wypowiadam tę frazę Funeral Fog. Następny w kolejności niech będzie Freezing Moon, który swoim chłodem, alienacją i nihilizmem zamraża każdy fragment naszego ciała. Należy wspomnieć, że Hellhammer mówił, że kawałek miał skłaniać do samobójstwa. Ot taka wesoła anegdotka. Life Eternal doprowadza nas niemalże do obłędu swoimi transowymi gitarami i nawiedzonym wokalem Attili, który uchyla nam rąbka świata ciemności.
koniec tego misterium nawiedzone tremola gitarowe, które towarzyszą opętańczemu kazaniu Attyli w takt blastów Hellhammera. Album jest prawdziwie złowieszczy, niesamowicie spójny i gęsty, zaś średnie tempa, w których jest utrzymany, sprawiają wrażenie, że kawałki są to prawdziwe hymny dla ciemności i zła. Jeżeli dotrwałeś do tego miejsca, to chciałbym przedstawić Ci fragment z mojego pobytu w Nest Blood Records, czyli w sklepie, w którym znajdował się kiedyś Helvete. Została tam również piwnica, w której wszystko się zaczęło. Zapraszam do środka. Spytaj, czy można nagrywać. Something about the German metal is something else, you know. There's only one German band that I like. Obecnie ten sklep nazywa się Nest Blood Records. Kiedyś w podziemiach tego sklepu było sławetne Helvete. Proszę popatrzeć, jak to wygląda obecnie. Ile płyt na ścianach, a wszystko związane z black metalem norweskim. A tutaj mamy tą sławetną piwnicę, gdzie się wszystko zaczęło. Norwegia, Oslo, Helvete. Proszę bardzo, no proszę Państwa, gdzie my jesteśmy? W Mecce black metalu. Przyjrzyjmy się teraz okładce oraz wkładce. Na okładce widnieje katedra Nidaros w Trondheim, wybudowana w 1152 roku, poddana graficznej obróbce, by stworzyć poczucie totalnej nocy i mroku. Katedrę tę miał spalić Euronymous wraz z Vikernesem w okolicy premiery albumu, jednak udało się jej przetrwać w przeciwieństwie do innych kościołów z początku lat 90. Śledztwo w sprawie śmierci Euronymousa dowiodło, że zgromadzili spory zapas materiałów pirotechnicznych, co mogło świadczyć o przygotowaniach do realizacji celu. Na górze mamy klasyczne logo Mayhem oraz pod spodem pod katedrą napis The Mysteries Dom Satanas. Na pierwszej stronie rozkładówki widnieją na tle gwiazd takie wybielone twarze członków zespołu, oczywiście poza Vikernesem. W dalszej części wkładki na imitacji takiego pergaminu pożółkłego mamy taką ala czcionką gotycką, wypisane teksty utworów. Tytuły utworów są wyszczególnione zaś takim pisanym inicjałem, jak to w takich starych księgach średniowiecznych. Na stronie zamykającej wkładkę, jak widzicie na czarnym tle, granatową czcionką na samej górze jest napisane A Tribute to Euronymous, ponieważ płyta została wydana już po jego śmierci. Po lewej stronie zaś takie mroczne zdjęcie Euronymousa z odwróconym krzyżem i zdjęcie, no takie nazwijmy to zdjęcie, widać tylko rękę Hellhammera, a pod nimi tytuły utworów. Na płycie CD mamy znowu te wybielone twarze członków zespołu, a pod spodem DSP, czyli Death Like Silence Production. Pudełko zamyka ta sama grafika, co jest na zamykającej stronie wkładki. Płyta została wydana w 1994 roku, czyli już po śmierci Euronymousa zamordowanego przez Varga. Na pewno otoczka morderstwa miała wpływ na odbiór albumu. Mimo wszystko jest to album legenda, leksykon złowieszczej sztuki black metalowej, za którym podążyła cała ówczesna scena norweska. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!